Cześć, witam Was w 168 vlogu. Moi drodzy, tak jak obiecałem, dzisiaj będzie losowanie osób, które prawidłowo trafiły datę założenia mojej firmy i od tego może zacznijmy. Wszystkim gratuluję spostrzegawczości, że tak powiem. Wszyscy żeście, osoby, które odpowiedziały, wszyscy odpowiedzieliście prawidłowo. To jest 2007 rok, dokładnie 1 kwietnia na Prima Aprilis. I moi drodzy, mam dla Was też małą niespodziankę. Nagroda główna, tak jak powiedziałem, jest ten kubek termiczny. To jest osoba pierwsza, która go wylosuje. To, co Wam zapowiadałem w poprzednim materiale, ale mam małą niespodziankę, bo osób, które odgadły, jest raz, dwa, trzy, cztery, 5 osób. Więc postanowiłem dorzucić coś jeszcze do puli i zrobimy drugie losowanie, oczywiście poza osobą, która wylosuje ten kubek, a w drugim losowaniu mam do zaoferowania taki kubeczek na kawę, też narzędziowy, nie wiem czy dobrze widać. To będzie taki mój mały bonusik dla Was w podzięce, że uczestniczycie w tym kanale. Moi drodzy, przygotowałem karteczki z nikami osób, które prawidłowo odgadły, czyli wszystkie. I teraz tak, nie będę tutaj czytał na razie, tylko pokażę, nie wiem czy to będzie widać. To jest pierwsza osoba, druga osoba, trzecia osoba, czwarta osoba i piąta osoba. To są 5 osób, które prawidłowo odgadły. I teraz postanowiłem w taki w miarę, nie wiem, mi się wydaje uczciwy, jak na moje warunki, sposób przeprowadzić te losowanie. A jak to będzie wyglądało? Moi drodzy, tak jak tu widzicie, mam taki słój. I teraz tak, każdą karteczkę zwinę. Tak, żebyście widzieli, będę to robił, że tak powiem, na Waszych oczach. Zacisnę i wrzucę do tego słoja. Mam nadzieję, że to w miarę uczciwe będzie. Także tak to mniej więcej przygotuję. Zwijam wszystkie tak w rulon, żeby nie czytać. Mam nadzieję, że komisja losująca nie ma zarzutów. I teraz tak, mamy wszystkie 5 karteczek. Zakręcam słój i robimy shakera. I teraz tak. Czyli losuję osobę losuję, żebyście widzieli, że nie dobieram, nie patrzę, losuję osobę, która wygrywa kubek termiczny. I jest to, moi kochani, Katheon, jeśli dobrze przeczytałem. Gratuluję. Kubek termiczny jest Twój. Odkładam. I teraz wylosujemy ten oto kubeczek. Taki mój bonusik. Czyli robię dokładnie to samo. Mieszam. I mam jeszcze raz, przepraszam, bo 2 wziąłem. Mam karteczkę i to jest
Ha. I to jest, moi drodzy, Roman 81 676. Gratuluję, Roman. Kubeczek leci do Ciebie. Także wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie macie jakichś tam zastrzeżeń do jakości tego losowania, że tak powiem. Starałem się to zrobić najuczciwiej jak potrafię, na moje warunki. Naprawdę nie patrzałem, nie wybierałem. Naprawdę to wszystko było uczciwie, że tak powiem. Jestem ostatni od tego, żeby Was oszukiwać. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Z pewnością będę takich konkursy, losowania robił więcej dla, że tak powiem, darczyńców. Też jakieś bonusy będę przygotowywał, bo zależy mi na tym, żeby ten kanał rozwijać. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję Katheon kubka termicznego i Roman kubka ceramicznego na kawę. Bardzo Wam serdecznie gratuluję. I teraz tak, taka kwestia jeszcze formalna, na jaki adres czy na jaki paczkomat wysłać, to proszę przyślijcie mi na adres mailowy, który tutaj Wam się wyświetla. Prześlijcie mi namiary, z wielką przyjemnością Wam te fanty wyślę. Tak jak obiecałem, tak dotrzymuję słowa. Także na maila proszę wyślijcie na tego, który tu się Wam wyświetla. Ja tylko jak dostanę namiary, gdzie wysłać, od razu Wam to wyślę. I teraz przejdźmy do mojego vloga. Dzisiejszy vlog nie będzie taki długi jak ostatni. Zresztą staram się tak robić, żeby raz był dłuższy, raz krótszy. A dzisiaj, moi drodzy, będzie o wymianie oświetlenia jako takim. Tam jest taka lampa piwniczna, jedna w piwnicy, z którą miałem najwięcej roboty, może nie tyle problemów, ale roboty, i druga to na czujkę zewnętrzna. W tej piwnicy było o tyle problem, że była LEDowa, przez tą lampę przechodził kabel do puszki, także musiałem zdemontować, rozebrać przewody w puszce, żeby zdemontować starą lampę, przełożyć kabel przez lampę, zamontować z powrotem do puszki. Taki miszmasz elektryczny, czasami tak się zdarza, ale pani mi dała takie zadanie, postarałem się jemu sprostać. Jak mi to wyszło, obejrzycie w dzisiejszym materiale. Także serdecznie Was zapraszam, już nie przedłużam. A wygranym jeszcze raz gratulacje i bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za udział w tym takim mini konkursie. Wielką przyjemnością dla mnie było to losowanie i wielką przyjemnością będzie dla Was wysłać te materiały. Także wszystkim bardzo dziękuję. Zapraszam oczywiście do subowania, do komentowania. I cóż, do zobaczenia za tydzień. Cześć! Hej, dzisiaj pojedziemy wymienić lampy. Pani ma jakieś 2 lampy do wymiany, czyli musimy stare zdemontować i nowe, które kupiła, zamontować. I nie wiem jakie lampy, jak zawsze na telefon nie oglądałem tego, jadę w ciemno. Czasami to są jakieś plafony, także to jest chwila, moment wymienić, a czasami jakieś wymyślne, wtedy tam trzeba, że tak powiem, trochę posiedzieć, ale jakie by nie były, trzeba zamontować i już, także zobaczymy co na miejscu, co tam pani sobie wymyśliła i ile roboty, się wszystko okaże.
lamp w sumie, no już trochę pomontowałem w międzyczasie, nie nagrywałem tego, ale jakieś tam wam już pokazywałem chyba też, że montowałem, no bo sobie pomyślałem, że no, tym razem nagram, tym bardziej, że w ciemno, nie wiem co, że pomyślałem, że nagram i wam wrzucę, bo ostatnio to dużo hydrauliki, jakiej tam gazu wam wrzucałem, a z takich drobiazgów no raczej mało, także myślę, że taka jakaś miła, mała odmiana. Także co, jedziemy i jak zawsze do zobaczenia na miejscu. Na dzisiejszą pracę w piwnicy, chyba tak to można nazwać, suterena, piwnica, coś w tym rodzaju. I tutaj mam do wymiany taką lampę, na pozór bardzo prosta lampa, jak widzicie była LEDowa, spaliła się, pani kupiła na żarówkę, powiedziała, że nie chce żadnej LEDowej. I chodzi tu o wymianę, no z pozoru wygląda prosto, taka najprostsza plastikowa lampka. Wydawało się wykręcić, odkręcić od sufitu, przepiąć przewody i to wszystko. No ale jak odkręciłem właśnie tą blaszkę z LEDami, no pojawiła się niespodzianka. A jaka? Zaraz tu chyba zobaczycie. O, właśnie kabel. Kabel, który wychodzi z lewej strony, przechodzi przez tą oprawę i wchodzi tutaj do puszki i włącznika. O, czyli muszę rozebrać wszystkie przewody, żeby zdemontować tą oprawę. No ta oprawa nie pasuje też do tej nowej oprawy, także na pozór wygląda tak samo, no ale no nie jest taka sama, także niestety muszę wszystko rozebrać, żeby to wszystko wymienić. Także takie małe schody się zaczęły. No i tutaj właśnie muszę się dostać do tej puszki, porozpinać przewody, żeby móc przez tą oprawę wyciągnąć. Wiem, że to tam trochę zawile wygląda, ale no niestety ktoś tak sobie to wymyślił i gdy to montował, no i teraz tutaj mam mały problemik, żeby to przeinstalować, powiedzmy, tą nową lampę zainstalować. Czyli to, co idzie tu po suficie, w tej rurce muszę te przewody wszystkie rozpiąć i potem to pospinać z powrotem, tylko tutaj muszę jakoś pozaznaczać sobie, popatrzeć jak jest połączone, bo potem z powrotem muszę to generalnie wszystko połączyć tak jak było. Bo tutaj przechodzi właśnie z zewnątrz, że tak powiem, przewód zasilający do tego wszystkiego, także no, nie można tego przeskoczyć. Tak, to wszystko, tą pajęczynkę sobie rozkładam. No i tutaj sobie tak w głowie zapamiętuję ten układ tych przewodów. Zresztą tutaj no, nie było aż tak dużo tych przewodów, także nie były w ścianie schowane, także można było sobie to odtworzyć w głowie, tylko tu właśnie szukam tego napięciowego przewodu i tutaj tą część odizolowaną, bo to jest ten przewód zasilający i tą część odizolowaną odcinam tak, żeby gdzieś mnie tam nie popieściło. Podobno mówią, że jak kopnie to dobre na reumatyzm, no ale bez przesady. Już mnie parę razy popieściło, także reumatyzmu nie będę miał. Powinienem to tam generalnie zaizolować, bezpieczniki powyłączać i tak dalej, no ale tam były jakieś urządzenia jeszcze, także no w sumie mogłem zaizolować, ale tą izolację naciągnąłem. Wiem, że to nie profesjonalnie, no ale nikogo tu nie było, ja wiedziałem, który to przewód, także sobie to uważałem, ale no nie jest to na pewno zgodne ze sztuką takie robienie, no ale co ja mogę na swoje usprawiedliwienie powiedzieć? Nie za wiele, także nie będę się usprawiedliwiał tutaj. I teraz tak, tutaj muszę sobie pozaznaczać, które przewody w których kostkach były i najprostszy sposób
to wziąć sobie jakiegoś mazaczka, markera i kostkę zaznaczyć i przewód, który wypiąłem z tej kostki. To jest najprostszy sposób do zaznaczania, żeby potem nie pomylić generalnie przewodów. Ale tutaj przewodów, jak widzicie, nie jest aż tak dużo, także można też zapamiętać, ale tak, żeby sobie ułatwić, to sobie właśnie zaznaczam. Tu kolorami to już wiadomo i sobie zaznaczam, który przewód wypięłem z kostki. Także kostkę na czarno, że tak powiem, maluję, kreseczkę robię i na przewodzie, także potem wiem, który przewód do którego. No i wyobraźcie sobie, że to wszystko muszę robić, żeby wymienić oprawę lampy. To pierwszy raz mi się chyba coś takiego zdarzyło, ale trzeba sobie radzić. Zaraz zobaczycie dlaczego, bo być może teraz jeszcze nie widać dokładnie, ale zobaczycie, dlaczego tak musiałem robić, bo ktoś może w głowę zachodzić. Jaki sens jest rozbierać puszkę, żeby oprawy wymienić, nie? Bo to jest absurdalnie wygląda, fakt. Ale tutaj było tak to rozwiązane, że musiałem. No i tak, już sobie to wypięłem wszystko. Teraz tą rurkę ściągam, tak widzicie, idą dwa przewody. Właśnie jeden z nich jest zasilający, który idzie przez tą lampę i drugi właśnie od puszki do żarówki, już do oprawy żarówki. I ten krótki przewód właśnie od puszki do oprawy to już zdemontowałem i on szedł normalnie, a ten, zwróćcie uwagę, zaraz tu powinno być widać, zobaczcie, właśnie idzie przez lampę i właśnie wchodził do tej puszki, także dlatego musiałem rozebrać wszystko, żeby tą oprawę wyciągnąć, bo ta oprawa nie pasowała do tej nowej. Gdyby była LEDowa taka sama, to bym po prostu przełożył tylko tą blaszkę z LEDami, ale tutaj, że na żarówkę niby rozstaw ten sam, ale mocowania już inne, także za czorta, bo myślałem, że tak przełożę sobie oprawę żarówki i będzie wszystko ok, ale tu niestety to nie wypaliło. No i teraz właśnie całą oprawę muszę z tego kabla zasilającego zdjąć. Tutaj tyle dobrego w tym wszystkim było, że rozstaw na kołki, na śruby pasował z tej nowej oprawy. Bo generalnie rzecz biorąc, jak widzicie, praktycznie jest taka sama, ale jak to się mówi, taka sama, tylko że inna, bo tamta była na LEDy, miała mocowania pod tą blaszkę z LEDami, a ta nowa jest na żarówkę, bo pani powiedziała, że już nie chce LEDów. I tutaj jeszcze ten języczek do mocowania, ten słupek do mocowania właśnie oprawy. Teraz tak, muszę tutaj wybić właśnie na przewody. Wystarczy śrubokręt ręką puknąć i ładnie odchodzi. Czyli z jednej strony i tutaj z drugiej strony. No i mamy przygotowane, też myślałem, że mi się uda przewody przełożyć, nie demontując tej oprawy na żarówkę, ale jak później zobaczycie, też nie było tak pięknie, strasznie ciasno, tu mało miejsca, jak widzicie, wszystko takie ściśnięte, także troszeczkę musiałem się pogimnastykować. Teraz tak, sobie przygotowuję przewody właśnie, żeby wpiąć w tą oprawkę.
No zawsze łatwiej jest sobie to przygotować, jak oprawa jest jeszcze zdemontowana, niż potem trzymać ręce w górze i robić to pod sufitem. Tutaj sobie szczypczykami trochę pomagam, żeby te przewody ułożyć. W sumie potem tą oprawę demontowałem, także mogłem od razu tą oprawę sobie zdemontować, te przewody założyć, potem to wszystko przełożyć. No tak trochę od tyłka strony to zacząłem robić, ale powiem wam, że któreś to już z kolei moja usługa, chyba moje szare komórki już nie do końca funkcjonowały tak powinny i tutaj sobie troszeczkę utrudniałem pracę. Nie to, że to źle było zrobione, tylko tyle, że no, mogłem sobie po prostu to ułatwić w ten sposób, że i tak tą oprawę musiałem później odkręcić od tego słupka, żeby przełożyć kable. No ale może dlatego, że myślałem, że mi się uda przełożyć ten kabel zasilający nie demontując oprawy, no ale niestety nie było tak łatwo. No i tutaj właśnie odkręcam tą oprawę od tego słupka, na którym jest przymocowane. No i w tamtej starej oprawie tego słupka właśnie nie było, także tej oprawy no bym nie mógł przykręcić. Ktoś by mógł powiedzieć, że można było luzem ją pod tym kloszem położyć. No też nie do końca, bo tak jak ja bym wymieniał żarówkę, to okej, by tam powiedzmy wiedział, jak to zrobić i by ta oprawka, jak chce, tak leżała na drutach, teoretycznie mogłoby być, ale że tam jest starsza osoba, no to musi być zrobione tak, żeby to było wszystko, no, trzymało się kupy. Zresztą jestem jakimś tam wielkim zwolennikiem pójścia na łatwiznę, jakieś robić prowizorki, żeby tylko szybciej zrobić i łatwiej zrobić. Skoro jest oprawa przystosowana do oprawki na żarówkę, no to musi być swoja oprawka na żarówkę, znaczy oprawka na żarówkę musi być po prostu na swoim miejscu i tyle w temacie. Teraz tak, jak widzicie, ten kabel muszę cały tak samo przeciągnąć. I tutaj od tyłu właśnie ten słupek troszkę też utrudnia, bo jak wiecie, tutaj przewód 3x1,5 był, także no nie był aż taki sztywny, no ale jak wiecie, no też do najmiększych nie należy. I żeby to przełożyć wszystko, przecisnąć też troszeczkę tam trzeba było się pogimnastykować. No i kabel tak pierwotnie było, ktoś tam tak sobie to wymyślił, no tutaj musiałem zrobić tak samo, czyli przełożyłem przez oprawę ten kabel zasilający. Muszę to tak właśnie przełożyć, żeby tam się mniej więcej wszystko spasowało na te otwory, żeby to gdzieś tam nie był sterczący ten kabel, no poza tą rurką. Powiem wam, no tutaj trochę musiałem się pogimnastykować, żeby to zrobić, ale no ja bym to w sumie ten przewód zasilający na dobrą sprawę, gdybym miał rurkę czy korytko, bym puścił po prostu osobno, nie przez lampę, no. Ale no w życiu się nie spodziewałem, że tak to będzie rozwiązane.
że myślałem, że po prostu prosta wymiana lampy będzie i to wszystko. Wykręcam jedną oprawę, wkręcam drugą i to wszystko, no ale tutaj widzicie, jest jak jest. No i tutaj jak właśnie widzicie tą oprawkę na kablu mam luzem, mogłem przecież sobie ją skręcić, nie gimnastykując się w oprawie, ale wtedy, no powiem wam, no nie pomyślałem jakoś racjonalnie i najpierw się gimnastykowałem, żeby przewody do oprawy wkręcić, potem kabel wyciągnąłem, a teraz przekładam z powrotem. No tak, taka straszna, powiem wam, no można powiedzieć amatorszczyzna z mojej strony tutaj wyszła. Znaczy pod tym względem, że mogłem sobie wykręcić tą oprawę, przykręcić sobie przewody i tak musiałem ten przewód przekładać. No ale jak się nie ma w głowie, to się ma w tym przypadku w rękach. No i teraz z powrotem tą oprawę oczywiście muszę przykręcić do tego słupka, żeby no, ona tam sztywno, stabilnie się trzymała. Oczywiście gdzieś posiałem śrubkę, ale znalazłem nawet dwie. Znaczy jedna ze starej była, druga z nowej, czyli tą wziąłem, tą co powinna być. No i tą oprawę oczywiście z powrotem przykręcę na swoje miejsce. Także to mamy zrobione. I teraz tak, z powrotem w rurkę te przewody tak jak były. Oprawy jeszcze nie przykręcałem, oprawę za chwilę przykręcę, że jeszcze te elastyczne kolanko, że tak to nazwę. I też te druciki, no jak się zaginało, to się przez tą harmonijkę przebijały, trzeba było tam tak poustawiać, żeby to ładnie przeszło. No i teraz możemy to z powrotem poskręcać, poskładać w jakąś sensowną całość. Czyli oprawę przykręcimy w te same kołeczki, które były w tej starej, bo rozstaw tutaj o dziwo idealnie pasował. No tutaj akurat no nie widać jak przykręcam tej oprawy, standard, jeśli mi się kamera przestawiła i na głowie, ale no jak widzicie jest przykręcone. No i teraz te przewody do tej puszki wpakować i pospinać to z powrotem tak jak było, żeby no działało jak powinno działać. No tutaj przy spinaniu przewodów też nie wszystko dokładnie było widać. Zapomniałem, tak mówię, no zdarza mi się, że kamera mi się przestawi i nie zawsze się uda to nagrać, ale tak wam powiedziałem, moi drodzy, no
Tak, pracuję, ja się skupiam na pracy i czasami po prostu zapominam o tej kamerze. Także takie błędy, które tutaj wychodzą, chochliki, no proszę wybaczcie, ale to są niezamierzone rzeczy. No teraz żarówkę, na razie taką większą, ale tutaj generalnie żarówka LEDowa będzie. Tak, dla sprawdzenia działa, czyli puszkę, tam przewody poukładałem, puszkę można zamknąć. Żarówkę wstawiłem odpowiednią do tego klosza, no i teraz zamontować ten klosz. I w sumie pierwsza część jest zrobiona, że tak powiem. Czyli tutaj też ten klosz nie ma na jakieś nakrętki, tylko na te takie druciki ala osłonowe i ten klosz trzymają. Takie rozwiązanie, tak ktoś sobie to wymyślił. No jeszcze jedno sprawdzenie, działa. Teraz będziemy montować do zejścia do tej piwnicy właśnie tą lampę LEDową, którą tutaj widzicie z boku. Bo tamta też się przepaliła i już wcześniej, także pani kupiła sobie dwie i żeby jej wymienić. Tutaj jest taki, no nie jest najstarszy model, ale starszy, większy. Też LEDowa, ale większa. Ktoś do góry nogami ją ogółem zamontował. No tylko tutaj muszę pościągać te izolacje, rozbroić ją, że tak powiem, i zdemontować i właśnie zamontować nową. I tutaj ktoś nie dość, że poskręcał izolacją, to jeszcze drutami, no. Skoro była izolacją, było zawijane, spokojnie wystarczyło. To jest generalnie ta lampa pod dachem, jakby, bo tutaj tego nie widać, ale tu mówię od razu, to nie jest gdzieś tam na ścianie frontowej, że deszcz zacina. Nie, to się schodzi kawałeczek po schodach i to jest już od początku daszek, także tam nawet jakby deszcz zacinał czy coś, to jest po prostu sucho. No i tutaj też ten przewód jest pod napięciem. Także sobie tą kosteczkę na przewodzie fazowym zostawiłem, tak żeby mnie gdzieś tam przez przypadek nie poupieściło. Jak widzicie, tu na zwykłe kostki było poskręcane. Generalnie na te LEDowe lampy to tam te kostki nie przeszkadzają, bo one tam LED dużo prądu nie pobierają. No ale jak widzicie, już to rozbroiłem wszystko. Teraz pozostaje wykręcić tą starą lampę. I powiem wam, że nie rozumiem, nie za bardzo ogarniam myśli technicznej poprzedniego konstruktora, który tą lampę zamontował do góry nogami, czyli czujnikiem do góry. No może jakiś tam w tym cel był, ale nie wiem jaki. No tam jak widzieliście, kolega pająk zwiał. Naruszyłem jego mir domowy. I tak, tą lampę wykręcamy i tak się też zastanawiałem, czy będą pasowały otwory, czy nie będę musiał wiercić, no ale jak się okazało, na styk, bo na styk, ale te kołeczki, które były, te otwory, które były, to tam ładnie pasowały. No i tutaj już połączę tą nową lampę
Nie na te kostki skręcane, tylko na wago. Czyli te kostki, które były, te skręcane, podemontowałem i pozakładam wago. Tu jak widzicie, tą zostawiłem jedną na tym fazowym, żeby mnie gdzieś tam przez przypadek nie popieściło. I zakładam 3 podwójne kosteczki wago i teraz tą ściągam i tutaj też założę oczywiście na fazowy wago. No i teraz już całkiem bezpiecznie się czuję, już mnie nie pokopie. Teraz możemy zamontować właśnie nową lampę. No i przymiarka, czy tutaj otwory będą pasować. Jeszcze jedną śrubę złapałem, tak z grubsza. Teraz druga, no tak bo tutaj pole manewru było, te otwory takie jajkowate były, także do przesunięcia w prawo lub w lewo, a tutaj od rantu do rantu i te kołeczki na szczęście idealnie pasowały, no prawie idealnie, także jak się dokręciło, no trzymała się stabilnie tej ściany, że nie musiałem nowych dziur robić, no bo nie ma potrzeby robić nowych dziur, skoro można wykorzystać te, co są, o ile pasują. No i tutaj lampę już przykręciłem tak, jak generalnie powinna być, czyli nie do góry nogami, czujnikiem u góry, tylko już czujnikiem do dołu. No i teraz podłączam właśnie przewód od lampy, czyli najpierw uziemiający, potem neutralny i na koniec fazowy. O, jak widzicie, się zaświeciła. To jest normalny objaw. Później jeszcze tam tego, co prawda chyba nie nagrałem, ale tam jeszcze ustawiłem, żeby oczywiście się, bo teraz się w dzień włączała, ale potem ustawiłem tak, żeby no nie włączała się pani w dzień, a po zmierzchu. Tam jaki czas chciała, także to wszystko potem poustawiałem tak, jak powinno być. W każdym czujniku praktycznie jest tak, że można ustawić sobie czułość, zakres ruchu i czy tam o zmierzchu, czy po całkowitym zmroku. Teraz ona się tam zaświeca, ale to jest tak dla moich potrzeb. No i tu jak widzicie też to zaizolowałem wszystko. Te przewody tam też połapię, podwinę tak, żeby nie sterczały. Tak jak mówię, no tutaj generalnie powinna być jakaś puszka czy coś, ale to jest, tak jak powiedziałem, wszystko pod dachem. Tam x lat było w izolacji. Tam pani mówiłem, że to powinna być puszka, czy tam chcę, żebym jej puszka. Ona powiedziała, że nie, bo jak widzicie, to jest dość pod takim no sporym daszkiem, także tam jakby nawet deszcz ostro zacinał, nie dojdzie. No i na koniec pani poprosiła, żeby filtry od wentylatora wymienić. Takie są, powiem wam, nietypowe, bo to wentylator przechodzi przez całą ścianę i są takie wymienne filtry. No ja powiem wam szczerze, że pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, bo to są takie wkłady, bo to jest cała tuba na wylot przez ścianę. I zaraz ten krzyżak wykręcę, to zobaczycie.
I ten przewód, który tutaj widzicie, ten elektryczny, to on ma zakończony jest kostkami i te kostki się właśnie w ten filtr wpina. No takie, powiem wam, no ja jeszcze się z takim czymś nie spotkałem. Może ktoś już jak robi, to może spotkał się z takimi wentylatorami, z takimi filtrami. Ja pierwszy raz generalnie. I to były, bo to jest właśnie w tej suterenie i tam wilgoć, to wyciąga wilgoć i zobaczcie, to całe się wyciąga. No ale do tego też się właśnie podpina tą kostkę z przewodami, że to cyrkuluje powietrze. I to jest w drugim pomieszczeniu w tej suterenie dokładnie to samo, czyli te krzyżaki wykręcam. Ten krzyżak wykręcam i ten wkład cały po prostu wymienię. No i tutaj właśnie uchwyt i zobaczcie, i się całe wyciąga. No i w sumie tak praktycznie to już koniec mojej pracy. Tam jeszcze właśnie poszłem tylko poustawić tą czułość na tą czujkę na koniec. Tutaj te śrubki powkręcałem, tak połapałem, żeby się nie pogubiły. No i teraz jeszcze tylko poszłem tam tutaj ogarnąć, sprzątnąć i uregulować, znaczy wyregulować ten czujnik i to wszystko. No moi drodzy, powiem wam, że kurczę, nie spodziewałem się, kurde, aż takich problemów z wymianą głupiej lampy w piwnicy. Bo tam, jak widzieliście, szedł kabel zasilający przez tą lampę. To niby taka sama, tylko że tamta była LEDowa, ta na żarówkę zwykłą. I szedł przez nią kabel zasilający do puszki, także musiałem no, to rozebrać, no, że tak to nazwę, instalację, rozebrać instalację i przełożyć no, tą instalację przez tą nową oprawę. W sumie to można było na upartego tam obok tej lampy ten kabel puścić, też można było, czemu nie, tylko że tam w rurce to wszystko szło, no. Starałem się tak odzwierciedlić, że tak powiem, pierwotne podłączenie, ale to powiem wam, że pierwszy raz się spotkałem z takim połączeniem. No pewnie tak robią, nie mówię, że nie, ale z głupią lampą się naszarpałem. Tamta, tak jak widzieliście, ta na czujkę to szybciutko tam tylko wypiąć starą, wpiąć nową, przykręcić, także tam jako takiego problemu nie było. No i te filtry do wyciągnięcia, do wymiany, bo one były padnięte, także pani prosiła tylko, żeby je wyjąć. Jak przyjdą nowe, to tam wtedy będę zakładał. Także no, powiem tak czy inaczej, no nie spodziewałem się takiej wymiany. Myślałem jakaś tam cyk, 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 ryk, ale to no tak to jest, jak się właśnie na telefon nieraz się wydaje jakaś długa robota, ciężka robota, idzie szybciutko, sprawnie, a jak się wydaje, że pójdzie szybko, sprawnie, to są jakieś chochliki właśnie, tak jak tutaj. No ale daliśmy radę, także nie jest źle. Dobra, na dzisiaj starczy. Ja wam już bardzo dziękuję. No i co? Do zobaczenia za tydzień przy następnych materiałach z pola walki, że tak powiem. Trzymajcie się, cześć.